Jak wiecie lub nie wiecie, bardzo ostrożnie podchodzę do gier od Nintendo, po prostu ich zazwyczaj nie lubię. Pierwszego Luigi Mansion ograłem trochę z przypadku na GameCube i jak mogliście się przekonać w dedykowanym to było grane, gra bardzo mi się spodobała. Na tyle, że gdy wyszła trzecia część na Switcha, musiałem również w nią zagrać. Luigi Mansion 2 zawsze mnie omijała, bo pojawiła się na 3DS-ie, którego nigdy nie posiadałem. No ale gdy gruchnęła wiadomość, że dwójka wjeżdża na Switcha, wiedziałem, że tytuł będzie na mojej liście gier do kupienia. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja Luigi Mansion 2 HD w wersji na Nintendo Switch. Zapraszam. Dla tych, co nie wiedzą o czym to, szybkie wyjaśnienie. Gra opiera się na przygodach Luigiego, który używając odkurzacza łapie duchy. Takie bieda Ghostbusters. Gra nie ma otwartego świata, całe szczęście, a przemieszczamy się po nawiedzonej rezydencji w części pierwszej, a w trzeciej po nawiedzonym hotelu. Każdy pokój ma swoje zagadki i pomysły, a kreatywność, jak to zazwyczaj bywa u Nintendo, wylewa się drzwiami i oknami. A pomysły, jak wykorzystać odkurzacz Luigiego, zaskakują na każdym kroku. Tak jest w jedynce i w trójce, a w dwójce? Tym razem Luigi znowu wplątuje się w kłopoty. Król Boo ucieka i niszczy mroczny księżyc. Każdy kawałek trafia do innej lokalizacji. Dzięki swojej mocy przejmuje kontrolę nad obecnymi duchami, które stają się złe. Jak zwykle pojawia się profesor, który ponownie uzbraja Luigiego w latarkę i odkurzacz i wypuszcza na szereg misji, których głównym celem jest zebranie wszystkich części mrocznego księżyca. Historia jest jaka jest. Trochę naiwna, trochę dziecinna, jak to u Nintendo. Niemniej prosta historyjka jest tylko pewnego rodzaju usprawiedliwieniem mechanik rozgrywki i tyle. Nie ma co się pochylać nad fabułą, bo mam wrażenie, że pełni tutaj ona tylko rolę dodatku. Zacznijmy od największej zmiany, która szczerze mówiąc mi nie przypadła do gustu, ponieważ gra ma rodowód mobilny, grę podzielono na misje. Każda odkryta posiadłość, w której Luigi zmierzy się z duchami, ma swoją listę zadań. Przyznam szczerze, że wolałem płynną rozgrywkę w jedynce i dwójce, gdzie otwierały się nowe pokoje czy piętra bez ciągłego wracania do nory profesora, aby opróżnić odkurzacz i zobaczyć, ile punktów i hajsu zebrałem. Jest to irytujące, bo czasami chciałbym sobie pochodzić więcej i powęszyć w zakamarkach, a tu okazuje się, że właśnie skończyłem cel misji i nara, wracasz do nory. Brakuje mi tej wolności, która była wcześniej. Każda misja otwiera nowe lokacje, plus są dostępne te, które były wcześniej już zwiedzone i tutaj co prawda można wrócić i poszukać, ale wciąż system misji dla mnie wypadł słabo. Głównym bajerem gry jest odkurzacz. Duchy można wciągnąć, ale pod warunkiem, że na początku oślepimy je latarką. Tylko wtedy są podatne na siłę ssącą odkurzacza. Sama walka z duchem to taka mini gra, gdzie należy wychylić gałkę kontrolera w odwrotnym kierunku niż ciągnie duch. Jeśli zbierzemy mu wszystkie punkty życia, duch zostaje wciągnięty do odkurzacza. Z czasem pojawi się równocześnie więcej duchów, a nawet duchy w wersji 2.0, czyli ulepszone. Same zjawy dzielą się na kilka rodzajów. Czerwone wielkie mięśniaki, zielone szybkie zwyklaki czy żółte spaślaki. Ogólnie idea jest za każdym razem taka sama, błysk w japę i ssanie. Jednakże o ile na początku jest to proste, o tyle gdy duchów jest więcej, zaczynają one nam dodatkowo przeszkadzać. Jeśli tylko zaczniemy zaciągać ich kolegę, szybko znajdują się obok Luigiego, aby sprzedać mu solidnego klapsa w wąsa. Dlatego fajnym bajerem jest to, że możemy oślepić również kilka duchów naraz i kilka naraz wciągać. Dodatkowo mamy specjalny pasek, jeśli się zapełni, możemy razić prądem chyba i zabrać więcej energii duchowi. Ale gra to nie tylko walka, to szalenie pomysłowe zagadki, jak wykorzystać siłę ssącą odkurzacza, jak i dmuchającą. Bez problemu wciągniemy do odkurzacza obrusy, śmieci, pająki, wszystko co jest na naszej drodze. Odkurzacz może też dmuchać, na przykład użycie tej siły na dywanie sprawi, że ten zwinie się w rulon, a zassany kamień będziemy mogli wystrzelić. Sama zabawa i odkrywanie co można zassać to kupa frajdy, bo deweloperzy postawili na bardzo szerokie zastosowanie odkurzacza. Z czasem Luigi dostanie również latarkę z fioletowym światłem, która pozwoli odkryć ukryte drzwi czy skrzynki. Latarka również jest wykorzystywana w zagadkach, a to otworzymy nią safe, naświetlając specjalne oczko, czy na przykład zabijemy latające nietoperze czy muchy. Każdy element wyposażenia Luigiego jest używany non-stop naprzemiennie, co powoduje, że nie można się nadziwić, ile Next Level Games wykrzesało z tych kilku mechanik. Jednakże i tak uważam, że pomysłów trochę zabrakło. Nie jest to rozbuchane jak część trzecia.
Pomysłów owszem jest sporo, ale myślę, że można było wycisnąć z tego jeszcze więcej. Aby rozwinąć pomysł z pierwszej odsłony, gdzie gościliśmy tylko w Gloomy Manor, postanowiono dać Luigiemu do zwiedzania więcej miejscówek i to też był świetny pomysł. Czy to będzie kopalnia, czy stara wieża zegarowa, każda lokacja ma swój klimat i unikalne pokoje. Nie znajdziemy dwóch takich samych lokacji i za to należą się brawa. Niestety, pod koniec gry zacząłem odczuwać znużenie. W grę wkradła się powtarzalność i schematy. Ale o dziwo, w ostatniej lokacji tytuł znów dostał wiatru w żagle i dzięki ciekawie ogarniętej miejscówce z masą teleportów znów było interesująco i wciągająco. Zaletą gry są sekrety, jest ich tutaj cała masa. Mogą to być specjalne kryształy, których w każdej lokacji jest 13, mogą to być duchy Bu, każda misja posiada jednego takiego ducha, czasami sprytnie ukrytego. Znajdziemy złote duchy, złote pająki i inne złote dziadostwa, za które zbieramy do odkurzacza twardy hajs. Po każdej ukończonej misji dostajemy oceny od 1 do 3 gwiazdek. Jeśli chcemy poprawić wynik, możemy w każdej chwili odpalić daną misję od nowa, aby poszukać sekretów i brakujących elementów. Czasami znajdziemy też złotą kość, to jest nazwijmy drugie życie. Luigi ma tylko jedno, jeśli je straci, nie ma przebacz. Trzeba całą misję zaczynać od początku, co czasami potrafi nieziemsko doprowadzić do szału. Kość daje nam jedno wskrzeszenie i możliwość kontynuacji. Ale po co w ogóle nam ten cały hajs? Ten jest przeznaczany na ulepszanie sprzętu, które jest automatyczne, typu dłuższe działanie fioletowej latarki czy lepszy odkurzacz. Nie ma tego dużo, ale warto jednak pozbierać trochę złotych sztab, aby ulepszyć sprzęt, bo inaczej pod koniec gry będzie mocno pod górkę. Dodam, że gra ma tryb multiplayer do 4 graczy, gdzie wspólnie łapiemy duchy, ale nie miałem okazji go przetestować, więc nie powiem, czy to coś dobrego, choć zakładam, że pewnie tak. Oprawa w Luigi Mansion 2 HD jest ok. Nie wymagam od Switcha oprawy potężniejszych current genów, ale wygląda naprawdę w porządku. Nie wiem jak to wyglądało na 3DS-ie, bo nie miałem okazji zagrać, ale tutaj wygląda to jakby śmigało na silniku Luigi Mansion 3. Podobały mi się bardzo plastyczne postacie i świetne miejscówki, z których każda ma swój charakter. Sympatyczna oprawa przypadła też do gustu Oliwierowi, z którym wcześniej przechodziliśmy trójkę, ale i dwójką był bardzo zainteresowany. Podsumowując, Luigi Mansion 2 HD to fajny port. Trochę żałuję, że przed tym ograłem część trzecią i przez to dwójka wydaje mi się trochę mniej odkrywcza, ale to mocno subiektywne podejście. To nadal piekielnie dobra i sympatyczna gra z masą sekretów, znajdziek i świetnych pomysłów. Kilka rzeczy mnie irytowało, to podział na misje, częste przerywanie akcji, gdy Luigi musi odebrać wiadomość od profesora na swoim 3DS-ie, wytracało mnie to trochę z rytmu. Irytują też powtarzalności, które wynikają z podzielenia gry na misje, ale to też nie jest aż tak dużym problemem. Next Level Games kolejny raz pokazało, że w ich głowach siedzą ogromne pokłady kreatywności, które potrafią wykorzystać i to widać tutaj na każdym kroku. Na pewno dla młodszych graczy będzie to rewelacyjny tytuł, ale nawet stare konie jak ja będą się przy tym bez wstydu świetnie bawić. Choć nie ukrywam, trójka jest lepsza, ale dwójka depcze zdecydowanie jej po piętach. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.